zawsze się cieszymy w kryptografii, jeżeli moje działanie, powiedzmy, wykonuje n operacji, a przeciwnik ma do wykonania 2 do potęgi n operacji, to wtedy mówię, że jestem bezpieczny. Ale w przypadku komputerów Mhm. kwantowych i tego typu zabezpieczeń wiemy, że ja wykonam wysiłek polegający na zwiększeniu klucza n razy, no to mój przeciwnik musi tylko n razy zwiększyć swoje zasoby komputerowe. Czyli tutaj mamy rzeczywiście do czynienia z takim silnym zagrożeniem bezpieczeństwa. 2035 rok to jest granica, gdzie stosowanie w amerykańskich agencjach, zwłaszcza rządowych, oficjalnie tego typu protokołów opartych o RSA i krzywe eliptyczne powinno być po prostu zabronione. Witam wszystkich ludzi ciekawych świata. Z tej strony Maciej Szczerba na kanale Past, Present and Future. Rozmawiamy o tym, co dzisiaj dzieje się w świecie technologii. I jak dzisiaj technologia wpływa na biznes i cywilizację, ale również o tym, czego możemy spodziewać się w przyszłości. I jakie lekcje wyciągać z historii, aby przewidzieć postęp technologiczny. Zapraszam. Witajcie. Naszym dzisiejszym gościem jest dr Bartosz Naslęcki, naukowiec z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania obejmują teorię liczb, geometrię arytmetyczną i nowoczesne techniki komputerowe. Bartosz jest laureatem nagrody Diamenty Krystalografii, a prywatnie pasjonuje się ogrodnictwem, jest fanatycznym miłośnikiem trawników i hodowcą awokado. Witam Ciebie, Bartoszu. Dzień dobry Państwu. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie szyfrowanie oraz to, jak ono się zmienia wraz z rozwojem technologii. Ale może zacznijmy od kwestii, czy zwykły Jan Kowalski, który hipotetycznie nie jest szpiegiem, powinien się w ogóle kwestiami szyfrowania przejmować? Jak szyfrowanie wpływa na życie nas wszystkich? No, myślę, że powinien się zdecydowanie przejmować, bo praktycznie cały czas korzystamy z telefonów, z internetu, z komputerów. Czasami nawet używamy, nieświadomie wykorzystujemy urządzenia, o których istnieniu nawet nie mamy pojęcia. Praktycznie wszystkie urządzenia, które używamy standardowo w dzisiejszych czasach, wykorzystują jakąś transmisję. Te transmisje standardowo są szyfrowane, więc zdecydowanie taki przeciętny użytkownik naszej cywilizacji może nie musi cały czas wiedzieć, co się doskonale tam dokładnie się dzieje jakby pod spodem, ale na pewno powinien być świadomy, czy powinna być świadoma tego, że no, to szyfrowanie cały czas jest tam gdzieś w tle obecne. Tak jak silnik samochodu cały czas pracuje, jak jedziemy tym samochodem, tak praktycznie każda transmisja, którą gdzieś wysyłamy jakieś pliki, to wszystko jest związane zdecydowanie z szyfrowaniem. Co by się stało w sytuacji, gdyby na przykład nagle to wszystkie szyfrowania, których nieświadomie korzystamy, zostały wyłączone? No myślę, że takim najbardziej spektakularnym przykładem byłoby to, gdybyśmy powiedzmy wysyłali jakieś informacje do banku albo na przykład dokonywali przelewu i gdyby tego szyfrowania nie było, to oczywiście ci złośliwi, źli agenci, którzy gdzieś tam w internecie cały czas krążą, mogliby po prostu ukraść nasze pieniądze. To myślę byłoby taki pierwszy element, który byśmy bardzo szybko zauważyli. Innym elementem dość spektakularnym, który zresztą często ma miejsce, to jest na przykład kradzież tożsamości, tak? Czyli powiedzmy ktoś nasze informacje osobiste wykorzystuje do chociażby właśnie wzięcia kredytu w banku, czy nawet podpisania na nas jakiejś umowy, więc tutaj jest mnóstwo scenariuszy. Wydaje mi się, że z każdym rokiem tych scenariuszy, gdzie gdyby nie było szyfrowania, co by się mogło stać z naszymi danymi, jest tego coraz więcej. W zasadzie praktycznie każda interakcja z internetem naraża nas na jakiegoś pewnego rodzaju ryzyko. Wysłanie informacji, jakiegoś może fotografii, wideo. To wszystko musimy pamiętać, że w tle rzeczywiście jest szyfrowane. Jak tam gdzieś w przeglądarce klikamy, pojawia się kółdeczka na stronie, jest ten protokół HTTPS, no to nam gwarantuje, że pod spodem jest mocne szyfrowanie odpalone i w pewnym sensie możemy spać spokojnie. Gdyby tego nie było, no to internet, obawiam się, żeby się szybko stał bardzo groźnym miejscem.
I właśnie, jak rozumiem, czy ta kółdeczka, czy to szyfrowanie, jak wspomniałeś, przy wysyłaniu maili, no gwarantuje nam, że jedynie treść tego maila, czy treść strony, którą ładujemy, hasła, które przesyłamy, widzimy tylko my, czy nasz komputer i serwer, z którym się łączymy, nie? Tak, tak, tak. To znaczy, to jest właśnie ta podstawa, czyli że my zawsze nawiązujemy komunikację. To już jest elementem szyfrowania, bo musimy wytworzyć sobie taki wspólny klucz transmisji. To jest w zasadzie chyba najtrudniejszy element aktualnie kryptograficznie. W jaki sposób wytworzyć dwie kopie klucza, które później wykorzystujemy do przesyłania bardzo dużych zbiorów danych, na przykład wideo. I to już robimy za pomocą takiej tradycyjnej kryptografii z kluczem symetrycznym, czyli jedna strona szyfruje wiadomość jednym kluczem i druga strona praktycznie tym samym kluczem odkodowuje tą wiadomość po drugiej stronie. No i żeby te dwa klucze wytworzyć, musimy wykorzystać coś, co nazywamy kryptografią asymetryczną, czyli to jest jakby ten wyższy poziom naszego bezpieczeństwa. No i tutaj pojawiają się właśnie te wszystkie wielkie trudności, którymi się aktualnie mierzymy. Pewnie dzisiaj o tym będziemy dalej rozmawiali, ale warto o tym pamiętać, że to zawsze jest jakby dwuetapowe, czyli mamy wytworzenie dwóch kopii klucza, to jest ten podstawowy schemat. Następnie szyfrowanie symetryczne, wysyłamy pewien pakiet danych, potem ten klucz niszczymy, wytwarzamy nowy i tak za każdym razem powtarzamy ten cykl. Czyli w momencie, gdy właśnie mamy te metody szyfrowania dostępne, na przykład kiedy bym chciał wziąć kredyt w banku i przesyłał po prostu dane do umowy, czyli tam mój adres zamieszkania, PESEL, datę urodzenia i tak dalej, to te informacje widzi tylko bank docelowy, który tak. odbiorca e-mail, do którego wysłałem, i nikt inny po stronie tej informacji nie zobaczy i nie może wziąć innego kredytu na mnie, No, nie? zakładając, że nie ma jakichś czarodziejskich metod, no ale to tutaj jakby matematyka i informatyka nam gwarantują, że jeżeli wszystko jest tak jak skonstruowane w protokołach, to tak powinno być. Oczywiście są tutaj pewne warianty, bo nie tylko mówimy o takiej typowej kryptografii, przesyłaniu, transferze danych, mamy też podpisy cyfrowe, mamy kryptografię taką, gdzie strumieniujemy pewne dane. No tu mamy różne odcienie, ale zasadniczo jakby idee, które się kryją za każdym z tych schematów, uwierzytelnianie i tak dalej, one są w sumie dość podobne. Mhm. Bo też może... A teraz przejdźmy do tej kwestii, jak to obecnie jest, że faktycznie to szyfrowanie działa. No bo każdy szyfr można złamać. Polakom udało się złamać Enigmę, czy tam znaleźć sposób na złamanie Enigmy, który to sposób później rozwinęli Brytyjczycy. No i wiele wojen historycznych. No, toczyło się według tego, czy się szyfry przeciwnika udało złamać, czy nie. Więc jak to jest teraz? Dlaczego te szyfry jednak nie są takie łatwe do złamania, którymi się obecnie posługujemy? No tutaj wspomniałeś naszych wybitnych kryptologów, czyli Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. Zawsze warto to podkreślać, bo to w sumie jest ta nasza wielka duma narodowa, że ktoś potrafił zrobić coś, czego nie potrafił nikt inny, czyli pokonać w zasadzie najbardziej wyrafinowany szyfr w latach 30. Maszyna szyfrująca Enigma tak naprawdę to było najwybitniejsze osiągnięcie, jakby jeśli chodzi o szyfrowanie na lata 30. XX wieku. I to, co właściwie dzisiaj się dzieje, to jest trochę pokłosie tego, co się właśnie działo praktycznie 100 lat temu. To znaczy, Marian Rejewski w pewnym sensie pokazał nam, że kryptografia może być oderwana, czyli bezpieczeństwo informacji może być oderwane od fizycznych urządzeń, że można to przenieść na modele matematyczne. Później oczywiście Alan Turing wykorzystał to w metodach, które były jakby na skalę przemysłową wykorzystywane przez Brytyjczyków, gdzie Enigmę łamano w czasie II wojny światowej. Następnie Claude Shannon, który w latach 40. napisał takie przełomowe prace z kryptografii i historii informacji. On tak naprawdę wprowadził nas, możemy powiedzieć tak kolokwialnie, wprowadził do kryptografii w zasadzie matematykę i pokazał, że praktycznie wszystkie podstawowe elementy bezpieczeństwa są związane w jakimś sensie z pewnymi problemami matematycznymi. I teraz, jak przejdziemy, zrobimy takie szybkie przesunięcie w czasie od lat 50., po początku lat 50.
do lat 70., to w zasadzie dużo rzeczy się nie działo. Dopiero w latach 70. Pojawiła się taka kolejna przełomowa idea, która polegała na tym, że no, to, co wcześniej było, czyli ta Enigma i w zasadzie podobne urządzenia, myśmy już tam zakładali, że mamy dwa klucze wygenerowane i te dwa klucze są praktycznie identyczne. No i one nam służą do kodowania, dekodowania wiadomości w takiej wymianie symetrycznej. I w latach 70. pojawiło się kilka prac, jedna taka przełomowa Diffiego i Hellmana, które zaproponowały schemat tego, w jaki sposób generować do tej wymiany symetrycznej te klucze za pomocą jakby kryptografii takiego wyższego rzędu. No i od tego czasu, czyli praktycznie od lat 70., to, co w zasadzie widzimy dziś w naszych urządzeniach, to, co wykorzystujemy, to są dokładnie te idee matematyczne, które gdzieś tam zakiełkowały od tych lat 70. Oczywiście najnowsze dokonania w kryptografii są związane też z zagrożeniem czegoś, co nazywamy komputerem kwantowym, ale to może o tym za chwilę. Więc tutaj ja bym powiedział, że jakby najbardziej wpłynęło? No wpłynęło to, że myśmy zobaczyli, że obróbka informacji jest tylko i wyłącznie ograniczona pewnymi warunkami brzegowymi, które możemy powiedzieć wynikają wprost z matematyki. Więc oczywiście na takim poziomie technologicznym często tego może nie widać, ale na tym najgłębszym poziomie takim technicznym te wszystkie podstawowe elementy kryptografii to są w zasadzie pewne twierdzenia matematyczne, które możemy bardzo precyzyjnie wysłowić. No i teraz potrzebujemy matematyków, żeby oni wymyślali nam trudne problemy. To jest dokładnie to, co się dzieje. I właśnie jak te trudne problemy, o których wspomniałeś, wpływają na to, że te metody szyfrowania są trudne do złamania? Najlepiej sobie wyobrazić to w ten sposób, że mamy takie dwa trochę przeciwne do siebie zjawiska. Z jednej strony chcemy, żeby wysyłanie informacji było maksymalnie szybkie, czyli chcemy przesłać informacje od jednej osoby do drugiej, czy jakiś wygenerować podpis elektroniczny i chcemy, żeby to się odbywało błyskawicznie. W ciągu ułamka sekundy jesteśmy w stanie wysłać powiedzmy ileś gigabajtów danych. I teraz to jest jeden nasz postulat. Drugi nasz postulat jest taki, że oczywiście wszelką informację, którą przesyłamy, zazwyczaj przesyłamy przez kanały, które są powszechnie podsłuchiwane, są powszechnie dostępne, więc ktoś się może podpiąć do serwera, może przechwycić naszą transmisję radiową, czyli zakładamy, że jakiś adwersarz, o ile się taki znajdzie, teoretycznie może naszą transmisję, nawet praktycznie może ją przechwycić. I teraz chcielibyśmy, żeby ci adwersarze nasi, mając do czynienia tylko z zakodowaną, zaszyfrowaną informacją, mieli bardzo trudną robotę, żeby możliwość odkodowania tego, co myśmy wysłali, bez znajomości bezpośrednio klucza, była ekstremalnie trudna. Czyli to jest tak jakby ten drugi postulat. No i teraz okazuje się, że jeżeli się już tylko przyjmie te dwa postulaty, to praktycznie okazuje się, że jedyne sensowne sposoby, żeby wykonywać tego typu działania, polegają na uruchamianiu pewnych procedur matematycznych, które są bardzo dobrze zdefiniowane. I tutaj w pewnym sensie jakby już te postulaty powodują, że my nie możemy robić zupełnie losowych rzeczy. My jesteśmy jakby bardzo ograniczeni do konkretnych, prostych operacji matematycznych, które w pewnym sensie dobrze rozumiemy. I stąd się właśnie bierze ta matematyka w tym wszystkim. Czyli reasumując, teraz jesteśmy bezpieczni z obecnymi metodami szyfrowania, dlatego że nawet jeżeli ty byś wysyłał swoje wszystkie dane do banku i ja bym tego maila zaszyfrowanego przechwycił, którego wysłałeś, to i tak bardzo dużo czasu mi zejdzie na odszyfrowaniu, co Tak, ty dokładnie wysłałeś, żeby dojść, co tam było. W praktyce, gdybyś dostał tylko taką jedną transmisję, to żeby odkodować bez jakiegoś porównywania z innymi transmisjami tego samego typu, potrzebowałbyś na przykład powiedzmy 10 do 150 lat, żeby na standardowym komputerze albo wykorzystując nawet wszystkie komputery świata, no to powiedzmy ten czas byśmy skrócili, nie wiem, do 10 do 145 lat na przykład. Tutaj możemy w zasadzie dowolną, dużą liczbę wstawić, bo te poziomy bezpieczeństwa są na tyle wysokie, że
w praktyce, no, jeżeli nie zakładamy jakiegoś zbiegu okoliczności, że ktoś akurat trafi na naszą wiadomość, to w praktyce obliczenie czy rozkodowanie jakiejkolwiek takiej standardowej transmisji bankowej jest praktycznie poza zasięgiem jakiegokolwiek standardowego komputera na tej ziemi przez cały czas jakby istnienia wszechświata, czyli w praktyce niemożliwe. I tutaj też warto było wskazać już w tym punkcie, chcę przypomnieć części słuchaczy, że dlatego ważne jest pilnowanie, aby zawsze jak korzystamy z internetu, no to korzystać z protokołu HTTPS, czyli tej kółdeczki Tak. przy pasku adresu, a nie HTTP, czyli w sytuacji, kiedy cała nasza komunikacja z serwerem odbywa się w sposób całkowicie jawny. Nie? Właśnie to jest jakby absolutnie kluczowe, to znaczy warto pamiętać, bo my często wydaje nam się, że jak nie widzimy, gdzie ta nasza informacja gdzieś ucieka, przelatuje, to wydaje nam się, że nikt się nią nie interesuje. No to jest właśnie nieprawda, że do serwerów można się podłączać, można te pakiety przejmować i brak tej kółdeczki w praktyce oznacza, że my wysyłamy oczywiście tam w jakiś sposób sformatowaną informację, ale jednak nie zakodowaną, więc każda osoba, która gdzieś tam się odpowiednio podłączy do tego elementu sieci, może swobodnie te nasze pakiety sieciowe sobie kopiować i odczytywać bezpośrednio, co my robimy. Więc znaczy ta kółdeczka to nie jest oczywiście żadna magia, też trzeba o tym pamiętać, że ta kółdeczka oznacza tylko i wyłącznie tyle, że na obu końcach tej transmisji dzieje się jakieś kodowanie, czy jakaś procedura, jakiś algorytm jest odparany, który powoduje, że to, co jest rzeczywiście w tych kolejnych pakietach przesyłane, to w praktyce dla naszego adwersarza no, chcemy, żeby było jakby bezużyteczne. To znaczy, że zazwyczaj mówimy tak, że informacja, którą wysyłamy, jej atrakcyjność czy jej przydatność powinna być krótsza niż czas potrzebny do złamania tej informacji. To oczywiście różnie zależy, no bo powiedzmy czasami, jeżeli mamy jakiś jednorazowy klucz, który generujemy, to może zainteresowanie tą informacją to będzie kilka sekund, więc wtedy nie potrzebujemy jakiejś supermocnej techniki szyfrowania, ale z drugiej strony na przykład jeżeli mam jakieś archiwum, no to archiwum na przykład chcemy, żeby było bezpieczne przez powiedzmy kolejnych 100 lat, no i tutaj już się pojawiają zupełnie inne wyzwania związane z tym poziomem bezpieczeństwa, w szczególności z długością klucza na przykład. Tak. I właśnie jak wspomniałeś, czyli to nasze bezpieczeństwo zależy od tego, jak trudno, wiedząc o strony matematycznej, jak szyfrowanie się odbyło, jest złamać ten szyfr. I tutaj właśnie dochodzimy do tej kwestii też, coś też wspomniałeś, komputerów kwantowych. Dużo się mówi o tym, że one obecnie ten status quo załamią. W jaki sposób one to mogą zrobić? No, wydaje mi się, że najpierw musimy chyba sobie powiedzieć kilka słów o tym w ogóle, czym jest ten enigmatyczny komputer kwantowy. W zasadzie można powiedzieć, że tak, że komputer kwantowy to jest po prostu pewien dość skomplikowany w takiej warstwie fizycznej układ pomiarowy, fizyczny układ pomiarowy, no, który operuje na poziomie mikro, nano, na poziomie kwantowym, wykonuje pewne operacje, to jest w zasadzie pewien eksperyment fizyczny. Abstrakcyjnie koncepcja tego, co te komputery robią, to zostało wymyślone przez Richarda Feynmana, Davida Deutscha, tam szereg fizyków to było zaangażowanych, ale zasadniczo chodziło o to, że komputer kwantowy służy do przetwarzania sygnałów trochę inaczej niż komputer klasyczny. Komputer klasyczny w zasadzie przetwarza sygnały na zasadzie jest sygnał, nie ma sygnału, czyli mamy tą wysyłanie informacji bitowej. Z kolei komputer kwantowy, to słowo kwantowy dokładnie to oznacza, że wykorzystuje jakby zjawisko tak zwanej kwantowej fazy. Najlepiej to sobie wyobrazić w ten sposób, że powiedzmy mamy zegar, mamy tarczę zegara, na której mamy 2 godziny, 12 i 6, czyli mamy jakby 2 możliwe sygnały i przetwarzanie takiej informacji, gdybyśmy mieli tylko tą 12 lub 6, no to byłby nasz komputer klasyczny w jakimś sensie. Natomiast jeżeli dopuścimy, że mamy jakby możliwość przetwarzania sygnału dowolnie wokół tej tarczy, no to w tym momencie mamy tą fazę, czyli mamy możliwość wybierania innych wartości i tutaj pojawia się właśnie koncept tego komputera kwantowego, czyli to jest trochę tak, że tam też projektujemy pewne algorytmy,
ale te algorytmy działają w pewien taki dosyć dziwny sposób, czyli w pewnym sensie komputer kwantowy jest w stanie w stosunku do klasycznego wykonywać pewne operacje tak, że na końcu, jak dokonamy pomiaru, to wynik tego pomiaru oznaczać będzie, jakbyśmy wykonali pewne obliczenia, na przykład na komputerze klasycznym jednocześnie, co jest w przypadku zwykłych komputerów po prostu niemożliwe, że zawsze jak przetwarzamy sygnał, to najpierw jedno wejście, drugie wejście i tak dalej, a komputer kwantowy jest to w stanie jakby w pewnym sensie, wykorzystując to zjawisko fazy, robić jednocześnie. To konkretnie, powiedzmy, gdybyśmy mieli obliczenie na komputerze klasycznym, które wymaga na przykład 2 do setnej sekund, żeby się wykonać, to są algorytmy kwantowe, które na przykład to samo obliczenie, wynik, który nam dadzą, wykonają w 100 sekund. I to jest tak naprawdę jakby główna idea, że ten komputer kwantowy pozwala nam bardzo silnie czasami urównoleglić pewne obliczenia, które na komputerze klasycznym po prostu urównoleglić się nie dają. No i teraz pytałeś mnie o to, czy to jest komputer kwantowy. Oczywiście to jest duże uproszczenie. Tutaj trzeba by zrobić jakby osobne spotkanie, żeby sobie szczegółowo opowiedzieć, jak to działa. Ale teraz pytałeś, jak komputer kwantowy wpływa na nasze bezpieczeństwo. No to tutaj problem, który się pojawił w zasadzie w okolicach roku 94, to, że wymyślono szereg bardzo ciekawych i błyskotliwych algorytmów, które rzeczywiście, gdyby się dało zbudować komputer kwantowy odpowiednio dużego rozmiaru, w sensie przetwarzający dużą liczbę tak zwanych kubitów, czyli tych kwantowych bitów, no to mógłby redukować obliczenia klasyczne, właśnie tak jak na zasadzie 2 do setnej sekund redukujemy do 100 sekund. No i w 1994 roku Peter Shor podał bardzo konkretny algorytm, który wykonywał jedną zaskakującą rzecz. Jak na wejściu ten algorytm dostaje liczbę naturalną, na przykład 21, to on jest w stanie na wyjściu podać liczby 3 i 7 jako czynniki, na które ta liczba 21 się rozkłada. I teraz skalując to do rozmiaru, powiedzmy, liczby 500 czy 1000 cyfrowej, okazuje się, że mamy jedna z podstaw naszego bezpieczeństwa jest, nazywa się algorytmem RSA, gdzie w tym algorytmie fundamentalnie wykorzystujemy to, że jak dwie liczby naturalne, na przykład liczby pierwsze pomnożymy, to nie znamy żadnego szybkiego, mówimy wielomianowo szybkiego algorytmu, który by nam z powrotem te liczby pierwsze z tego iloczynu odzyskał. Algorytm Shora dokładnie to robi i to w kwantowym czasie wielomianowym. Czyli w 1994 roku, czyli praktycznie już 30 lat temu, dowiedzieliśmy się, że gdyby te egzotyczne komputery kwantowe, te egzotyczne eksperymenty fizyczne dało się w pewnym sensie tak wysterować, żeby działały tak jak klasyczny komputer, żebyśmy byli w stanie wszystko kontrolować, to w tym momencie nasze bezpieczeństwo, gdzie generujemy ten klucz wymiany symetrycznej, na przykład za pomocą RSA, byłoby zagrożone. I podobnie stało się z kolejnym algorytmem, który RSA zastąpił w ciągu ostatnich 30 lat, czyli z algorytmem Diffie-Hellmana opartym na krzywych eliptycznych. Okazuje się, że ten sam algorytm Shora również zagraża bezpieczeństwu tak zwanego problemu logarytmu dyskretnego dla grupy. Czyli praktycznie mówiąc tak bardzo prostym językiem, komputer kwantowy to jest trochę takie, bym powiedział, mistyczne urządzenie, jeszcze wciąż trochę mistyczne, chociaż małe implementacje już istnieją, ale jeżeli dałoby się go przeskalować do sensownego rozmiaru obliczeniowego, to praktycznie kładzie na łopatki całą podstawę naszego bezpieczeństwa w sieci, która aktualnie jest wykorzystywana jako ten podstawowy standard nawiązywania protokołu transmisji. Czyli, czy dobrze rozumiem? Przyjmijmy, że mam komputer kwantowy, odpowiednio duży, zaimplementowany algorytmem Shora, o którym wspomniałeś. I ty piszesz do tego maila ze swoimi danymi do banku. Ja przechwytuję tego maila, którego wysłałeś, i w tym momencie jestem w stanie po pierwsze zdekodować tego maila i równocześnie także zacząć odpisać ci na tego maila, udając pracownika banku. Na przykład z prośbą, żebyś zrobił jakąś wpłatę wstępną na konto kredytu hipotecznego na przykład,
50 000 złotych na ten numer konta. To znaczy, tutaj jest jeszcze jeden krok po drodze. Mhm. Mamy coś takiego jak klucz prywatny i klucz publiczny. Mhm. I w przypadku tej wymiany bankowej, o której mówiłeś, no to oczywiście tutaj istotne jest, że mamy ten klucz prywatny, którego Mhm. nie powinien znać nasz adwersarz, ale klucz publiczny zna każdy. Mhm. I okazuje się, że jakby idea, która kryje się za tym algorytmem Shora, polega na tym, że jak mamy ten klucz publiczny, na przykład wygenerowany w algorytmie RSA, to okazuje się, że odtworzenie klucza prywatnego wymaga dokładnie tego, żeby rozłożyć jakąś Mhm. bardzo dużą liczbę naturalną na iloczyn. Wiemy, że ona jest iloczynem dwóch liczb pierwszych i dokładnie to trzeba zrobić. I algorytm Shora w tym momencie, czyli ja pobieram informację publiczną, klucz publiczny i z tego rekonstruuję sobie klucz Mhm. prywatny, czyli w tym momencie ja mogę się podszywać pod drugą stronę. No więc w tym momencie mogę w zasadzie i szyfrować Mhm. informacje, i mogę udawać tego drugiego partnera, więc Mhm. tutaj jakby mam pełną skalę możliwości. Mhm. Czyli w przypadku tej komunikacji hipotetycznej, załóżmy między tobą a bankiem, Tak, mogę nagle wejść jako osoba po środku gdzieś tam, zacząć udawać bank w komunikacji z tobą i na przykład naciągnąć ciebie na wpłatę jakieś tam zaliczki, tak, tak, na jakieś moje konto i jednocześnie udawać ciebie w komunikacji z bankiem i na przykład poprosić, żeby wypłata kredytu odbyła się na to konto. tak, dokładnie. I co więcej, mogę to, tu mówiliśmy, padło hasło duży komputer kwantowy. Mhm. Duży rozumiany w tym sensie, że gdyby miał około, powiedzmy, no teraz standardem jest RSA 2048, czyli 2048-bitowy klucz, więc potrzebowalibyśmy około komputera, który ma 1000 kubitów takich logicznych. Co to znaczy kubit logiczny? No to znaczy taki, który jesteśmy w stanie użyć do obliczeń. Jak duży fizycznie taki komputer kwantowy musi być, to tak naprawdę na razie nie wiemy, bo mamy aktualnie komputery, które mają tych kubitów logicznych na poziomie powiedzmy kilku, może kilkunastu, więc to jest jeszcze wciąż bardzo daleko. I to jest tak naprawdę jedyna przeszkoda, że gdyby ktoś rzeczywiście zbudował ten komputer kwantowy już 1000-kubitowy, to mógłby praktycznie w czasie rzeczywistym e, łamać czy rekonstruować ten mój klucz prywatny z klucza publicznego. I w tym momencie ja oczywiście mógłbym próbować z tym jakoś walczyć, na przykład przedłużając mój klucz RSA dwukrotnie, czterokrotnie, dziesięciokrotnie, no ale wtedy ta osoba proporcjonalnie musiałaby tylko powiększać jakby swój komputer kwantowy, więc tutaj jakby nie ma zjawiska skali, nie? Że zawsze się cieszymy w kryptografii, jeżeli moje działanie, powiedzmy, wykonuje n operacji, a przeciwnik ma do wykonania 2 do potęgi n operacji, to wtedy mówię, że jestem bezpieczny. Ale w przypadku komputerów Mhm. kwantowych i tego typu zabezpieczeń wiemy, że ja wykonam wysiłek polegający na zwiększeniu klucza n razy, no to mój przeciwnik musi tylko n razy zwiększyć swoje zasoby komputerowe. Czyli tutaj mamy rzeczywiście do czynienia z takim silnym zagrożeniem bezpieczeństwa. Mhm. No właśnie teraz ta kwestia bezpieczeństwa. Mhm. Jak to obecnie wygląda? Bo teraz jesteśmy jeszcze bezpieczni, rozumiem. Znaczy, Znaczy, komputery kwantowe jeszcze nie będą naszych maili łamać. oficjalnie z tego co wiemy, nie ma żadnej firmy ani instytucji na Mhm. Ziemi, która by miała komputer kwantowy działający, który miałby więcej niż 200, 300, 400 kubitów fizycznych. To jest oficjalny Mhm. komunikat i tego się trzymając, możemy powiedzieć, że rzeczywiście komputer kwantowy, który nam zagraża, po prostu nie istnieje. Co więcej, komputerów kwantowych nie da się w żaden prosty sposób jakby łączyć ze sobą, czyli nie możemy po prostu wykorzystać jednego komputera kwantowego i drugiego i jakby ukwantowić je w prosty sposób pomiędzy sobą, czyli to też nie działa w taki prosty sposób. Czyli na ten moment w pewnym sensie te algorytmy, które wymyśliliśmy już kilkadziesiąt ładnych lat temu, RSA to w zasadzie jest już prawie 50 lat, to one nadal są bezpieczne, czyli tutaj jakby nie ma Mhm. żadnego bezpośredniego zagrożenia, czyli nie musimy się martwić o pieniądze w naszym banku,
bo one na pewno jutro z tego banku nie wyparują. W pewnym sensie można by spekulować, czy na przykład są jakieś instytucje, które celowo ukrywają istnienie komputera kwantowego dużej skali. No, jedno jest pewne, że gdyby jakikolwiek ruch w sieci zasugerowałby nam, że ktoś, jest nawet taki konkurs specjalny, taki RSA Challenge, gdzie się próbuje rozkładać na czynniki pierwsze właśnie bardzo duże liczby. Czyli gdyby ktoś dzisiaj, ja powiedzmy generuję dwie liczby pierwsze, losowe, mnożę je, wysyłam do jakiejś osoby i ta osoba w ciągu kilku sekund odsyła mi odpowiedź, to ja mam w tym momencie bardzo silną przesłankę, że ona musi mieć prawdopodobnie albo jakiś genialny algorytm klasyczny, w co mało matematyków wierzy, albo rzeczywiście ma do dyspozycji pełnoskalowy komputer kwantowy. Czy w pewnym sensie ujawnienie się na rynku takiej sytuacji, że ktoś nagle podsłuchuje nasze RSA albo przejął nasze konto, bo sobie odtworzył klucz prywatny, od razu by nam ujawniło, że jest jakiś gracz na rynku, który posiada prawdopodobnie pełnoskalowy komputer kwantowy. No nic takiego się do tej pory nie wydarzyło, więc myślę, że możemy przyjąć, że póki co w takim oficjalnym sensie jesteśmy bezpieczni. A kiedy się możemy spodziewać, że takie komputery kwantowe pojawią się? To jest dosyć duża spekulacja. Niektórzy twierdzą, że to prawdopodobnie się nigdy nie uda, chociaż pamiętajmy, że kilkadziesiąt lat temu, gdy budowano komputery pierwsze lampowe, później tranzystorowe, to nikt nie wierzył, że komputery osiągną taki stopień rozwoju, jaki mamy aktualnie do czynienia. Więc tutaj oczywiście ten etap, na którym jesteśmy z komputerami kwantowymi, to jest taki etap trochę właśnie jak lata 40. czy 50. w przypadku komputerów klasycznych. I bardzo trudno jest powiedzieć, jak szybko te technologie będą eskalowały. Na razie patrząc na przyrost liczby kubitów, no to możemy powiedzieć, że jeszcze co najmniej pewnie 10-20 lat minie, zanim dojdziemy, że tak powiem, z pełnym przekonaniem, zakładając, że coś się fundamentalnego nie popsuje w tej technologii albo nie zauważymy jakichś problemów, że dojdziemy do takich pełnoskalowych komputerów kwantowych. Tutaj oczywiście też trzeba wziąć pod uwagę, że firmy, które budują te komputery, bardzo często aktualizują swoje prognozy. Na początku te prognozy były dużo bardziej optymistyczne. Na przykład teraz wiemy, że IBM też zredukował swoją prognozę, jeśli chodzi o kwestię skalowania komputerów kwantowych. Więc tutaj ja bym zalecał pewną ostrożność. Natomiast biorąc pod uwagę jakby wszystkie przeciętnie optymistyczne szacunki, no to tutaj dochodzimy do takiej granicy, powiedzmy gdzieś okolice 2030 roku. To jest aktualnie przez NIST, czyli National Institute of Standards and Technology, taki przyjęty rok graniczny, że te aktualnie wykorzystywane algorytmy, czyli krzywe eliptyczne, Diffie-Hellman i RSA, że powinny być już wygaszane. 2035 rok to jest granica, gdzie stosowanie w amerykańskich agendach, w amerykańskich, przepraszam, agencjach, zwłaszcza rządowych, oficjalnie tego typu protokołów opartych o RSA i krzywe eliptyczne powinno być po prostu zabronione. Czyli oni się boją już, że nawet jeżeli komputery kwantowe jeszcze do tego momentu nie będą odpowiednio duże, to prawdopodobnie niedużo czasu od tego 2035 minie, że jeszcze niektóre informacje, które się nie przydatują, staną się zagrożone, jeżeli będą tylko szyfrowane za pomocą RSA czy krzywych eliptycznych. A sądzisz, bo czyli jesteśmy na tym etapie, że tam w tym 2030 właśnie obecne metody szyfrowania mogą się okazać niewystarczające. I to na przykład uderzy w nasze bezpieczeństwo, choćby od strony komunikacji elektronicznej. A właśnie pytanie, w jakie obszary naszego życia to się najbardziej uderzy? No bo rozumiem, typu rozrywkę, to wszystko taką komunikację, choćby z administracją. Widzisz może jeszcze jakieś obszary, czy to naszego życia, czy to gospodarki, które wtedy mogą być najbardziej, na które może to wywrzeć największy wpływ? Znaczy ja bym powiedział, że w zasadzie każdy sektor gospodarki, w którym kluczowym elementem do funkcjonowania jest obiekt zaszyfrowanej informacji i to zwłaszcza w dużej ilości tej przesyłanej informacji i ta informacja jest na przykład agregowana i długo nie traci na znaczeniu, jest
głęboko zagrożony tego typu problemami. Czyli no, praktycznie patrząc na gospodarkę opartą na wiedzy, opartą na informacji, to praktycznie każda firma, która nawet przetwarza dane osobowe jakichś pracowników, w tym momencie jest potężnie zagrożona, jeżeli tego typu algorytmy zostałyby złamane. No, trudno mi sobie wyobrazić w polskiej gospodarce chociażby jakiekolwiek firmy, które nie stykają się z kryptografią, no bo każda firma chociażby prowadzi swoją księgowość, no więc to już jest chociażby taki aspekt, który jeżeli zostałby narażony, to mógłby narazić firmę na potężne straty finansowe. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że cała gospodarka jest w pewnym sensie równo zagrożona, łącznie z takimi infrastrukturalnymi rzeczami jak strategiczne zarządzanie zasobami czy przesył energii, to praktycznie wszystkie urządzenia, które gdzieś się komunikują, mieliśmy kilka tygodni temu czy miesięcy temu takie sytuacje, że ktoś podsłuchiwał jakieś transmisje z pociągów, tak? Więc to pokazuje, że mogą być czasami scenariusze bardzo zaskakujące, gdzie ten brak bezpieczeństwa kryptograficznego no, może nam fundamentalnie zagrozić. I tutaj trochę tak jak teraz przyszło do głowy, że w sumie tutaj nie mówimy tylko o niebezpieczeństwach związanych z tym, że ktoś może nas naciągnąć, na przykład podszywając się pod jakąś instytucję, Mhm. ale właśnie także takie kwestie jak incydenty w kontekście danych osobowych. Po prostu ktoś, którego wysyłamy do ZUS-u listę tam płatność za ubezpieczenie społeczne na dany miesiąc, to ktoś może przechwycić i dostać dane osobowe pracowników, do których przesyłaliśmy. Mhm. Choćby takie przestrzenie mogą wystąpić, rozumiem. Czy tutaj warto powiedzieć, że mamy trochę takie jakby kilka poziomów, bo ogólnie rzecz biorąc, kwestie cyberbezpieczeństwa są jakby dużo szersze i bardziej skomplikowane niż tylko bezpieczeństwo samych tych, jak to mówimy, cryptographic primitives, czyli tych podstawowych algorytmów kryptograficznych. To, co do tej pory, o czym mówiliśmy, to było jakby takie fundamentalne bezpieczeństwo na poziomie jakby samych tych matematycznych algorytmów. Natomiast oczywiście, nawet mając najlepszej jakości algorytmy, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten czynnik ludzki związany na przykład z wygenerowaniem słabego hasła, czy chociażby brakiem takiej podstawowej higieny cyberbezpieczeństwa typu aktualizacja systemu, że już same te elementy mogą zagrozić naszemu bezpieczeństwu i tutaj do tego nie potrzebujemy żadnych komputerów kwantowych, nie? Więc tutaj to jest ten element, który zawsze nam zagraża. Natomiast oczywiście ten taki boogeyman kwantowy, jak to czasami lubię to nazywać, on jakby powoduje, że my zbliżamy się do takiej magicznej granicy, gdzie nastąpi bardzo mocna transformacja, jeśli chodzi o wszelkie biblioteki kryptograficzne, czyli osoby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, informatycy odpowiedzialni za oprogramowanie sieciowe, zobaczą w ciągu najbliższych kilku lat przesunięcie od bibliotek standardowych, które były oparte właśnie jeszcze o RSA i krzywe eliptyczne, do tych zupełnie nowych algorytmów. Tutaj też jeszcze jedną rzecz warto zwrócić uwagę, że tutaj mówimy o zagrożeniu, natomiast jeden element pozostaje całkowicie niezmienny. To jest algorytm AES, który jest standardem od 2000 roku dla kryptografii z kluczem symetrycznym. Czyli tutaj mówimy tylko tak naprawdę, że zagrożona jest w ogóle generowanie klucza wymiany symetrycznej, bo tu musimy wykonać ten krok do kryptografii asymetrycznej. Natomiast jeżeli mielibyśmy magiczną metodę na wysyłanie klucza, która jest bezpieczna i taka metoda okazuje się, że istnieje również z wykorzystaniem kwantów, to się nazywa kryptografią kwantową i to też się zaczyna stosować już na coraz większą skalę, to wtedy możemy się jakby pozbyć tego elementu matematycznego, który gdzieś tam u góry jest zagrożony przez komputer kwantowy, ale z drugiej strony też pamiętajmy, że od 2016 roku weszliśmy w fazę przygotowania do tak zwanej kryptografii postkwantowej. Czyli to jest kryptografia, gdzie my chcemy się uodpornić na tą całą plejadę algorytmów kwantowych, które już istnieją.
I tutaj powiem szczerze, że jestem optymistyczny, bo od w zasadzie listopada 2024 roku mamy już wyłonione 3 algorytmy, które według rekomendacji NIST-u mają zastąpić już te wysłużone algorytmy RSA i eliptycznego Diffie-Hellmana, czyli to są 3 algorytmy MLChem, czyli enkapsulacja klucza, czyli to jest protokół FIPS 203, potocznie nazywany po prostu Kyber. Mamy nowy podpis cyfrowy MLDSA, potocznie to jest po prostu dilithium. I trzeci algorytm, który ma być alternatywą dla tego dilithium, to jest algorytm Sphinx, czyli taki skrót oficjalny to jest SLH-DSA, czyli taki stateless hash-based digital signature algorytm. I te 3 algorytmy od listopada 2024 roku zostały już przyjęte, wyłonione w tym konkursie, który rozpoczął się w 2016 roku, zostały wyłonione jako standard tak zwanej kryptografii postkwantowej, czyli takiej, która kompletnie jest odporna na algorytmy istniejące kwantowe, które do tej pory wymyśliliśmy. Czyli reasumując, ten algorytm AES, który jest obecnie standardem, dalej pozostanie bezpieczny w czasach postkwantowych, ale, ale żebyśmy byli całkowicie bezpieczni, no to musimy zapewnić sobie inny, bezpieczny w nowych czasach sposób przysyłania, ustalenia klucza Tak, tak, symetrycznego, dokładnie. którym szyfrujemy tę komunikację, którą będziemy się posługiwać. Tak? Tak jest. I tutaj mamy czyli AS. O AS-ie warto myśleć, że to jest taka trochę bardziej wyrafinowana wersja maszyny Enigma, która bardziej przystaje do naszych czasów i do naszej skali. Dlaczego ona jest niezagrożona? Ponieważ ten algorytm on jest tak naprawdę szyfrem blokowym, szyfrem takim klasycznym blokowym. I my znamy praktycznie już od lat 70. Metody jakby zapewniania bezpieczeństwa tym szyfrom. Wiemy, że praktycznie skalując klucz do rozmiaru typu 200 bitów, 500 bitów, zapewniamy sobie poziom bezpieczeństwa na poziomie liczby operacji, który gwarantuje nam, że praktycznie nikt nie jest w stanie tego złamać. Oczywiście to też nie jest tak nic dane na zawsze, ponieważ nie mamy matematycznego twierdzenia, które nam mówi, że bezpieczeństwo AES-a jest jakby uniwersalnie nam dane. W zasadzie jedyne twierdzenie, które takie jest pewne w kryptografii, twierdzenie Shannona, mówi nam tylko tyle, że jeżeli wysyłamy jakąś informację i wygenerujemy do tej informacji klucz, który ma tyle informacji, ile sama informacja, którą chcemy przesłać, wiadomość, którą chcemy przesłać, to jest jedyny matematycznie udowodniony sposób bezpiecznego wysyłania wiadomości, że jeżeli w ten sposób to zrobimy. Zazwyczaj chcemy wysłać na przykład 4-gigabajtowy film, a klucz ma 200 bitów, więc w tym momencie my tak naprawdę dokonujemy pewnego rodzaju matematycznego oszustwa, twierdząc, że tego się oczywiście złamać nie da, to się złamać da, ale czas potrzebny do złamania tej wiadomości przekracza zazwyczaj jakiekolwiek sensowne ramy typu 10 do 200 lat i tak dalej. Więc I to nawet na komputerach kwantowych. nawet Ten właśnie czas to jest się nie ciekawe, skraca. że algorytm AES nie ma, znaczy jest algorytm Grovera, który w pewnym sensie trochę osłabia bezpieczeństwo AES-a, ale to nie jest tak, że z 2 do 100 zejdziemy do 100 sekund, tylko powiedzmy z 2 do 100 zejdziemy do 2 do 50 sekund, czyli to jest tylko jakby zysk taki podwykładniczy. Nie ma tutaj takiego spektakularnego przełożenia jak w przypadku RSA, gdzie ten komputer kwantowy nagle kładzie nam kompletnie jakby cały poziom bezpieczeństwa. Czyli AES jest bezpieczny całkowicie. Musimy tylko zadbać o bezpieczeństwo generowania tej pary kluczy. No i tutaj mamy te dwie alternatywy. Jedna to jest kryptografia w pełni kwantowa, która wymaga specjalistycznych urządzeń, które na końcach jakby przygotowują pewne skomplikowane stany kwantowe, wysyłane później światłowodem i te światłowody muszą być sparowane. Takie rzeczy też już istnieją, ale one są fizyczne albo musi być bezpośredni kontakt przez powietrze. I Natomiast to mi brzmi jak rozwiązanie, którym będą się posługiwali, nie wiem, posługiwały tak firmy komunikacji między sobą.
duże Takie rzeczy już banki, działają rzeczywiście. tacy po prostu instytucje albo czasami indywidualni użytkownicy, którzy są w stanie zainwestować jakieś całkiem spore fundusze w to, żeby zapewnić sobie to najwyższe możliwe bezpieczeństwo. Tak jest, dokładnie. Ja to czasami tak myślę o tym, że to jest taka czerwona linia, że ta kryptografia kwantowa to jest po prostu taka forma bezpośredniej czerwonej linii, że mamy bezpośrednie połączenie. Co jest ciekawe w ogóle w kryptografii kwantowej, to jest to, że oczywiście ktoś może ją próbować podsłuchać, ale jakby bezpośrednio fizyka gwarantuje nam, czy przynajmniej ta fizyka, w którą wierzymy aktualnie, czyli te wszystkie modele fizyki kwantowej, że jeżeli ktoś spróbuje tę informację podsłuchać, to ją zniszczy. Czyli w najgorszym przypadku my wiemy, że albo nie będziemy mieli transmisji, albo jeżeli ta transmisja się udała, no to jesteśmy z punktu widzenia obecnie jakby rozumianej fizyki, jesteśmy całkowicie bezpieczni. Natomiast no to nie zawsze jest praktyczne, nie? Czyli w tym momencie ta kryptografia postkwantowa, o której przed chwilą wspominałem, ona pozwala nam nadal wykorzystywać kanały klasyczne, te wszystkie standardowe metody wysyłania informacji przez internet, które do tej pory używaliśmy. W zasadzie na takim wysokim poziomie architekturalnym te algorytmy będą wyglądały dość podobnie jak te poprzednie, tylko zmienią się te szczegóły techniczne, które będą nam wysyłały te częściowe informacje potrzebne do wygenerowania tego wspólnego klucza. Czyli właśnie przez te szczegóły techniczne masz na myśli zastąpienie obecnych algorytmów jak Diffie-Hellmana czy RSA tymi algorytmami, o których wspominałeś Tak. wcześniej. I właśnie w jaki sposób te algorytmy są bezpieczne będą bezpieczne nawet w czasach postkwantowych? Tutaj mamy kilka pomysłów matematycznych, natomiast co jest ciekawe, to te pomysły, które aktualnie stały się standardami, które przed chwilą wymieniałem, czyli te FIPS 203, 204, 205 i zapowiadany FIPS 206, czyli algorytm Falcon, one wszystkie opierają się na jednym takim, bym powiedział, zaskakująco prostym, oczywiście ogólnie w szczegółach trochę skomplikowanym, ale ogólnie dosyć prostym pomyśle. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś daje nam zestaw pewnych wektorów, czyli strzałek. I te strzałki możemy, tak jak robiliśmy to na przykład na fizyce, obliczając jakąś siłę, możemy je ze sobą łączyć, czyli składanie wektorów. Dodajemy jeden do drugiego, powstaje nam nowy wektor. I tutaj reguła jest tylko taka, że te strzałki, które dostaliśmy na początku, możemy składać w takich całkowitych wielokrotnościach, czyli mogę wziąć 3 kopie tej strzałki pierwszej, mogę dołożyć 3 kopie strzałki drugiej, z tego dostaję nową strzałkę, czyli nowy wektor. No i teraz pomysł matematyczny, który okazuje się być do tej pory kompletnie nie do pokonania przez komputer kwantowy, polega na tym, że jeżeli ktoś da mi taki podstawowy zestaw strzałek i zapyta mnie, jaka kombinacja liniowa tych strzałek z tego mojego skończonego zbioru da mi wektor, który jest najkrótszy możliwy, czyli jaka jest długość najkrótszego wektora, który mogę stworzyć z chodzenia tymi strzałkami, to okazuje się być bardzo trudnym problemem matematycznym. Czyli to jest dokładnie problem, który stoi za tymi wszystkimi algorytmami, czyli problem, mówimy, najkrótszego wektora w kracie, tak to się formalnie nazywa. I to jest problem, który jest bardzo trudny do rozwiązania dla komputerów kwantowych, jak i komputerów klasycznych. Tak, nawet mamy takie twierdzenia, które nam mówią, że to jest problem tam klasy na przykład, że to jest problem typu NP czy NP zupełny, czyli oczywiście tutaj nie mamy gwarancji, że ten algorytm, który znajduje nam ten wektor, musi mieć czas wykładniczy ze względu na rozmiar danych, ale w praktyce wszystkie algorytmy, które znamy, które atakują tego typu problemy, to są na poziomie brute force'a, czyli są wykładnicze. I to niezależnie od tego, czy mówimy o komputerach aktualnie klasycznych czy kwantowych, nie mamy jakby w tym obszarze tego konkretnego problemu, nie uzyskaliśmy do tej pory tego hasła, które się pojawia ostatnio w mediach, tego quantum supremacy. Czyli nie jesteśmy w stanie pokazać, że komputer kwantowy ma jakąkolwiek przewagę nad komputerem klasycznym, więc w tym momencie mówimy, że ten algorytm jest jakby kwantowo bezpieczny, że jest postkwantowy.
Czyli może spróbuję podsumować, o czym do tej pory mówiliśmy. Czyli obecnie jesteśmy bezpieczni w komunikacji przez internet, czy to wysyłając maile, otwierając strony, wysyłając jakimiś specjalnymi programami komunikacji tak, z urzędami czy z bankami. Dzięki temu, że najpierw początkowo za pomocą algorytmów asymetrycznych jesteśmy w stanie ustalić klucz szyfrowania dla tej konkretnej komunikacji, i ten klucz jest ciężko złamać, dlatego że jego złamanie, czy tam odtworzenie naszych kluczy prywatnych, którymi się posługujemy, wymagałoby bardzo dużej złożoności obliczeniowej, typu przykładowo 2 do 200 liczby sekund, Mhm. czyli podobnej także ilości lat, czyli dużo, gigantycznie więcej niż się spodziewamy, że w ogóle wszechświat będzie istniał, a przynajmniej Słońce nie będzie supernową. I później, kiedy ustalimy za pomocą tej komunikacji asymetrycznej ten klucz szyfrowania, to posługujemy się algorytmem AES, który także na teraz jest niemożliwy do złamania, a w przypadkach, gdyby nawet okazywał się możliwy do złamania komputerami kwantowymi, no to po prostu można ten klucz, który się posługujemy, wydłużyć na tyle, żeby komputery kwantowe miały także odpowiednio długą zagłoskę, żeby ten klucz złamać. To, co komputery kwantowe mogą zmienić, i się spodziewamy, że zmienią, kiedy będą odpowiednio duże pod kątem liczby qubitów, to jest możliwość odtwarzania kluczy prywatnych na podstawie kluczy publicznych, czyli innymi słowy, możliwość nawiązywania z nami i łamania komunikacji, czy odzyskiwania naszego klucza AES-owego. Tak jest, Tak. dokładnie. I to, jak się widzimy, że się zabezpieczymy w czasach postkwantowych przed tym problemem, to jest po prostu znalezienie i zaczęcie wdrożenie algorytmów, które będą trudne, to jest wdrożenie algorytmów, które od strony matematycznej będą trudne do złamania, zarówno dla komputerów klasycznych, jak i komputerów kwantowych. Tak jest. I w ten sposób Tutaj warto wspomnieć taki przypadek sprzed dosłownie 2 lat, gdzie jeden z kandydatów na tą kryptografię postkwantową był algorytm SEED, który był oparty też o krzywe eliptyczne, ale o troszkę inny pomysł związany z grafami, gdzie wierzchołkami są krzywe eliptyczne, a krawędziami są pewne odzorowania pomiędzy tymi krzywymi eliptycznymi, które się nazywa izogeniami. I co się okazało, że ten algorytm, on miał świetne parametry, te klucze, które byśmy generowali w tym algorytmie, byłyby bardzo krótkie. Czas działania tego algorytmu był w zasadzie najlepszy ze wszystkich algorytmów, tych, które wierzyliśmy, że są postkwantowe, tych wszystkich kandydatów. Natomiast w spektakularny sposób ten podstawowy algorytm odpadł, ponieważ okazało się, że da się go złamać na komputerze klasycznym za pomocą pewnej pracy matematycznej z lat 80. I jesteśmy aktualnie na etapie, że ten algorytm jakby wypadł w ogóle z obiegu, natomiast trwają nadal bardzo intensywne prace naukowe nad tym, że ten atak, który zastosowano, ten atak Kaniego, jak to się nazywa, już wiemy w pewnym sensie, że to jest taka kanoniczna klasa problemów, taki nemezis tej klasy problemów kryptograficznych. Więc jeżeli zbudujemy modyfikację tego oryginalnego algorytmu, która jest odporna na ten atak Kaniego, to okazuje się, że wydaje się, że nadal osiągamy tą postkwantowość, ale już nie zagraża nam komputer klasyczny również. I to też trzeba zawsze mieć z tyłu głowy, że te nowe standardy Kyber, Dilithium, Sphinx, Falcon, my też nie mamy gwarancji, że jutro, dziś, w którymś momencie jakaś inteligentna osoba przyjdzie i powie: słuchajcie, tutaj jest algorytm na moim laptopie, który pokazuje jakąś chytrą sztuczką związaną z optymalizacją krat, że
ten algorytm to on może Mhm. jest postkwantowy, ale ja go łamię sobie na komputerze klasycznym. I Mhm. tutaj nigdy nie będziemy mieli gwarancji, więc my tu zawsze opieramy się o taki pewien element, który też warto podkreślić, że aktualnie kryptografia jest w pełni otwarta. W latach 70. panowała taka silna moda na patentowanie różnych rzeczy. I to było bardzo szkodliwe dla kryptografii, bo to bardzo spowalniało w ogóle jakiekolwiek takie fundamentalne prace nad bezpieczeństwem. Mhm. Dzisiaj to się robi troszkę inaczej. Te podstawowe kryptograficzne standardy, te matematyczne problemy bada się jako problemy naukowe i jakby w sposób całkowicie otwarty publikuje się wszystkie doniesienia na temat optymalizacji jakichś algorytmów łamiących. Więc każdy z tych kandydatów na kryptografię postkwantową przeszedł przez wiele lat ostatnich, niektóre to już przez kilkanaście nawet lat przechodziły takie próby, że testowano pod kątem istnienia jakichkolwiek algorytmów, które trochę lepiej niż brute force byłyby w stanie ten algorytm złamać. I te algorytmy, które przetrwały do tej ostatniej rundy, to są te, których nie umiemy ani komputerem kwantowym, ani komputerem klasycznym, w sensie nie mamy pomysłu, jak je złamać. I w tym sensie mówimy, że one są bezpieczne. Tak jak powiedziałeś, bezpieczne. I to, co teraz, te bezpieczne metody, które poszukujemy, ich bezpieczeństwo polega na tym, że nie złamie ich szybko ani komputer klasyczny, ani komputer kwantowy. Tak, Ale tak. I też może się mamy świetną pojawić kontrolę. nagle Tak, jakiś nowy rodzaj komputera. Nagle ktoś może odnaleźć jakieś inne zjawisko fizyczne, na przykład zbudować nowy komputer. To jest tak, jak myślę, wchodzimy w science fiction, no ale no tak samo w czasach, powiedzmy, komputerów klasycznych, czyli w czasach, powiedzmy, Turinga, obstawiam, że nikt nie myślał o budowie jakiegoś mechanizmu obliczeniowego w oparciu o kwanty. wiesz, to są takie różne pomysły, czasami Aha. trochę egzotyczne, jak komputer adiabatyczny, być może jakiś komputer oparty o DNA czy o RNA. Z drugiej strony, jakkolwiek by na to patrzeć, jeżeli znowu wierzymy, że fizyka, która w jakimś sensie kontroluje nasze życie, jest oparta fundamentalnie o model standardowy i o kwantową teorię pola i o po prostu klasyczną mechanikę kwantową, no to tutaj jakby możliwości budowania fizycznie urządzeń, które by działały Mhm. inaczej i by coś przyspieszały, rzeczywiście wchodzimy trochę w sferę, może niekoniecznie science fiction, ale takiej trochę spekulacji na poziomie fizyki czy Mhm. metafizyki, czy istnieje jeszcze jakaś inna fizyka poza tą, którą Mhm. znamy. No i to jest jakby też ten punkt odniesienia, że gdyby rzeczywiście Mhm. nagle pojawiła się jakaś obca cywilizacja, która zrozumiała fizykę wszechświata może trochę lepiej albo trochę inaczej i Mhm. oni jakby wiedzą coś, czego my nie wiemy o naturze tego wszechświata, to może rzeczywiście mogą mieć komputery, które będą robiły różne dziwne Mhm. rzeczy dużo szybciej albo inaczej. I wtedy nasza kryptografia na ich komputerach może się okazać, że jest zagrożona, więc to jest zawsze jakiś taki paradygmat, gdzie my się odnosimy do aktualnie istniejących modeli komputerów. Mhm. Maszyny Turinga to jest ten klasyczny komputer, komputery kwantowe to jest ten paradygmat, który w sumie w zasadzie jeszcze nie do końca wiemy, czy on różni się zasadniczo od komputerów, od klasycznych maszyn Turinga. To też jest pewien subtelny problem. Ale na takim praktycznym poziomie mamy przynajmniej ten algorytm Shora, który mówi nam, że ok, mając ten komputer kwantowy, coś możemy zrobić lepiej niż na aktualnych komputerach klasycznych, bo my po prostu nie wiemy. Mhm. Nie wiemy, czy na komputer klasyczny może też istnieć taka wersja algorytmu Shora. Na pewno nie algorytm Shora, bo on nie działa, ale coś takiego, co by spowodowało, że to rozkładanie liczb naturalnych na czynniki pierwsze nagle stałoby się szybkie. Pamiętajmy, że Mhm. matematyka cały czas się rozwija, więc to Mhm. tak jest, że codziennie jakieś preprinty się na archive pojawiają, Mhm. artykuły są publikowane i progres w twierdzeniach matematycznych też się dzieje, więc w tym sensie nasza kryptografia dzisiejsza może być już kryptografią historyczną jutro, nie? Ten Marian Rejewski, Mhm. który gdzieś tam cały czas kombinuje nad bezpieczeństwem aktualnie istniejących komputerów,
może wpaść na jakiś genialny pomysł, który jutro popsuje jakby nasze bezpieczeństwo całkowicie. No i wtedy co z tym zrobimy? Nie pozostanie nam ta kryptografia kwantowa, chyba że ktoś teorię kwantów pokona, no ale to już przechodzimy w taką pełną fazę science fiction w tym momencie. Czyli właśnie jak wspomniałem, przechodzimy w science fiction, to może wróćmy z obcych cywilizacji i z przyszłości na Ziemię i dzisiaj. Tak jak rozmawialiśmy już, na dzisiaj, o ile nikt z tajemnicy superkomputera kwantowego nie ma, jesteśmy bezpieczni. Ale czy wiesz może, czy już się przygotowujemy, gdzieś faktycznie są te metody szyfrowania postkwantowego już wdrażane gdzieś? No, to się dzieje i to się dzieje na naszych oczach. Wypuszczenie tych standardów przez NIST, czyli tego FIPS 203, 204, 205 spowodowało, że mamy już takie prawdziwe white papers, które pozwalają nam zacząć już teraz implementować te protokoły w zasadzie na wszystkich platformach. Te implementacje standardowe, one są dla Kybera zwłaszcza bardzo, bardzo wydajne. Aktualnie co się dzieje? Wiele firm, i to zwłaszcza takich dużych graczy na rynku, zaczyna już rzeczywiście implementować do swoich urządzeń protokoły, które wypierają RSA i krzywe eliptyczne. Na przykład firma, jeden z dużych dystrybutorów telefonów komórkowych, już wbudowała w swój algorytm, który pozwala wysyłać wiadomości pomiędzy tymi telefonami, wbudowała taki protokół hybrydowy, który wykorzystuje kluczowo jako jeden z elementów właśnie algorytm postkwantowy. Czyli te rzeczy się już rzeczywiście w tym momencie implementują, powstają biblioteki standardowe, powstają też takie wersje tych algorytmów, które są dostosowane do urządzeń różnej skali, bo to też pamiętajmy o tym, że niektóre smart cardy, urządzenia jakieś internetu rzeczy, one też wykorzystują różne klasyczne algorytmy i te algorytmy też będziemy musieli dostosować do tych standardów postkwantowych, więc to się w tym momencie już właśnie dzieje. Pojawia się coraz więcej takich miejsc, gdzie można się o tej kryptografii postkwantowej uczyć. I tutaj, że tak powiem, muszę jako reprezentant Uniwersytetu Adama Mickiewicza też powiedzieć, że na naszym Wydziale Matematyki i Informatyki, czyli na wydziale, na którym pracuję, prowadzimy już nawet studia, gdzie nasi studenci uczą się właśnie o tym, jak się implementuje te algorytmy postkwantowe, więc budujemy sobie taką kadrę przyszłych ekspertów cyberbezpieczeństwa, którzy już te algorytmy rozumieją. To jest oczywiście dosyć duże wyzwanie. Z drugiej strony też mamy kierunek łączony z Wydziałem Fizyki i Astronomii, gdzie uczymy studentów obliczeń kwantowych, czyli robimy jakby te dwie rzeczy naraz, żeby pokazać spektrum tych różnych możliwości. No, w praktyce to jest dosyć trudne. Powiem tak, mam trójkę bardzo dobrych studentów i każdy z nich, to są dwie kobiety, jeden mężczyzna, także trójka tych studentów wdrożyła się w tę kryptografię postkwantową. Zrozumienie tych algorytmów, które są aktualnie standardami, zajęło im rok. Czyli rok intensywnej pracy zajęło im w ogóle dojście do tego, żeby naprawdę zrozumieli, co dokładnie się w tych implementacjach dzieje, żeby byli w stanie też na przykład te implementacje docelowo modyfikować, żeby byli w stanie ocenić, jaka długość klucza do danego zastosowania jest potrzebna. Nie? Więc tutaj dzieje się sporo rzeczy. Na rynku pojawia się też coraz więcej firm, które zaczynają oferować takie usługi dostosowania w firmach naszych standardów bezpieczeństwa do tych postkwantowych. Te biblioteki standardowe, to wszystko będziemy musieli podmieniać. Ja przypomnę, że poprzednie standardy, zamiana na AES-a z DES-a i z tych wszystkich poprzednich zajęła kilkanaście lat ponad. Przejście z RSA na krzywe eliptyczne też nam zajęło trochę czasu, więc ja myślę, że przejście na tą pełną kryptografię postkwantową, aktualizacja wszelkiego rodzaju oprogramowania, które wykorzystujemy, hardware'u, który wykorzystujemy, to jest, myślę, kwestia
kolejnej co najmniej dekady albo nawet więcej. No, póki co ten komputer kwantowy jeszcze nie puka do naszych drzwi, więc nie musimy się o to martwić, ale już się martwimy, no i dlatego to się dzieje, nie? Znaczy, to też brzmi jak coś, czym się trochę powinniśmy martwić, no bo wcześniej wspomniałeś, że potencjalnie taki komputer kwantowy może być już za 5 lat, e, a teraz mówimy, że 10-15 lat typowo wprowadzenie nowej generacji technologii może zająć. Tak, tak. I tutaj problemy są też takie natury bardzo Mhm, fundamentalnej. No, na przykład możemy się zastanowić, jakie powiedzmy kompetencje mhm, mogą mieć specjaliści, powinni mieć specjaliści, czy rozwijać specjaliści IT, żeby mhm, się wdrożyć do tej ery postkwantowej. Ja bym powiedział krótko, no, muszą przede wszystkim czytać te wszystkie grube podręczniki z algebry, którymi mhm. straszyli ich profesorowie na studiach. To oczywiście mówię z pewnym żartem, bo moi studenci też się z tego typu rzeczami Mhm. zmagają. Natomiast rzeczywiście doszliśmy do takiego etapu, że rzeczy, które gwarantują nam bezpieczeństwo, te podstawowe standardy kryptograficzne, one przeszły na zupełnie nowy poziom. I tutaj ten poziom kompetencji, które musimy budować, on jest niezwykle wysoki, jeżeli chcemy zejść do bardzo głębokich poziomów technologicznych. Nie da się praktycznie zrozumieć tej nowej kryptografii bez takiej głębokiej wiedzy matematycznej. Właśnie, ale jak widzisz takie kompetencje, które jakiś specjalista od bezpieczeństwa zatrudniony w jakiejś firmie powinien mieć? Czy spodziewasz się, że już będzie musiał te aspekty rozumieć? Czyli w sensie oprócz kwestii technologii dookoła bezpieczeństwa, będzie musiał także rozumieć dogłębnie aspekty tych algorytmów, typu To właśnie znaczy, algebrę liniową, fizykę kwantową być może też, czy na pewno jednak da się to zrobić trochę mniejszym zakresem kompetencji? Na pewno to nie jest tak, no tutaj przez pewną analogię, ktoś, kto Mhm, stosuje sieci neuronowe, nie mhm, musi rozumieć wszystkich szczegółów matematycznych budowania wszystkich architektur sieci neuronowych. Można to używać na poziomie technologicznym. Natomiast na pewno na różnych poziomach takiej nauki cyberbezpieczeństwa na pewno mhm, dobrze jest, żeby specjaliści zaczęli się oswajać z pewnymi nowymi paradygmatami obliczeniowymi, które dzieją się z tyłu, żeby chociażby potrafili e, zrozumieć na takim głębszym poziomie, dlaczego te klucze, czy to, co używamy w tych protokołach, czasami może być kilka razy dłuższe niż w poprzednich standardach. Tutaj oczywiście algebra liniowa, jakaś algebra ogólna, czy teoria liczb, to czasami może być takiego, nawet z takich standardowych kursów, to może być nadal wciąż za mało, żeby zrozumieć wszystkie aspekty bezpieczeństwa tych nowych algorytmów. Natomiast też pamiętajmy, że eksperci od cyberbezpieczeństwa, oni w zasadzie mhm, powinni wiedzieć, że te algorytmy, które aktualnie mhm, wykorzystujemy, są rzeczywiście oparte na jawnej nauce, gdzie my wiemy, że nie istnieje nic lepszego niż to, co ten standard nam gwarantuje. Więc jakby takie ogólna informacja o tym, które standardy aktualnie są promowane i z jakiego powodu, też jakie mhm, instytucje promują te standardy. To też wydaje mi się jest taka wiedza, którą warto śledzić, to znaczy, czy ten standard jest promowany przez jakąś instytucję, ponieważ ona ma jakiś ukryty powód, na przykład wbudowała sobie jakiegoś mhm, matematycznego backdoora w tą świetną metodę mhm. kryptograficzną, czy rzeczywiście istnieją prace matematyczne, które nam mówią, że do tej pory nikt nie znalazł żadnej dobrej technologii, która by nam Mhm. obchodziła to bezpieczeństwo, nie? Mhm. Czyli właśnie wspomniałeś o takich matematycznych backdoorach wbudowanych w algorytmy. E, Jak rozumiem, raczej te wszystkie algorytmy teraz już spodziewam się, że będą otwarte i dostępne dla każdego, Tak. przynajmniej pod kątem opisu, niekoniecznie przystępne pod kątem łatwości zrozumienia, jak te algorytmy działają. E, Ale jak w sytuacji, że powiedzmy ktoś wypuścił takiego algorytm backdoorem, czy społeczność byłaby w stanie względnie łatwo takiego backdoora znaleźć? Co o tym sądzisz? To wydaje mi się, że to zależy, jak na to spojrzymy. Jeżeli ktoś Mhm, wypuszcza swój własny algorytm kryptograficzny i powiedzmy reklamuje go jako postkwantowo bezpieczny,
No to tutaj byłbym bardzo sceptyczny, bo w tym momencie, jeżeli to nie zostało przez społeczność taką szeroką, kryptograficzną przetestowane, ten algorytm nie został jakby rozebrany na części, nie zostały zidentyfikowane te trudne problemy matematyczne, które odpowiadają za każdy etap, to na pewno nikomu bym nie rekomendował i samym takiego algorytmu nie używał. Czyli najważniejsze to jest to, żeby trzymać się, że tak powiem, rzeczywiście tych problemów matematycznych w pewnym sensie, które wiemy, że nikt na świecie publicznie nie potrafi rozwiązać szybciej niż w jakimś ustalonym czasie. I z tego powodu te standardy, które teraz zostały wypuszczone, można w pewnym sensie traktować jako bezpieczne, no bo one zostały naprawdę przez bardzo szerokie gremium specjalistów przetestowane pod kątem jakby wszystkich aspektów tego matematycznego bezpieczeństwa. Były takie sytuacje w historii, gdzie wypuszczano nawet dla krzywych eliptycznych jakiś protokół, który okazało się, że miał taki ciekawy backdoor algebraiczny wbudowany. No i tutaj na czym polegała trudność, że ten algorytm, który został zaproponowany, on spełniał oczywiście przynajmniej pozornie te wszystkie standardy bezpieczeństwa, których byśmy się spodziewali, ale zawierał pewną nietypowość, której nie chcielibyśmy mieć w takim generycznym algorytmie. To jest właśnie to, co na przykład odróżnia AES-a od jakiegoś szyfru blokowego, który ja na przykład czasami jak z moimi studentami na zajęciach z kryptoanalizy testujemy metody ataku na szyfry blokowe, to ja im przygotowuję taki szyfr blokowy, który ma już ukrytą słabość, że jakaś ścieżka binarna przekazuje bezpośrednio sygnał do samego dołu i tego pozornie może nie być widać jakby w samej architekturze, ale ja to sprytnie ukrywam w różnych wyborach komponentów, które wbudowuję w ten algorytm. Teraz czujny kryptograf powinien się zastanowić, że jeżeli ktoś proponuje mi algorytm, który nie został przetestowany i są dokonane pewne wybory typu wykonuje taką operację, wykonuje tutaj jakiś rodzaj doklejenia czegoś, powtórki i tak dalej, no to teraz póki nie przetestuję tych wszystkich elementów, nie przepuszczę przez tą matematyczną maszynkę, nie upewnię się praktycznie na poziomie matematycznego dowodu, że z dokładnością do standardowych problemów matematycznych, o których wiemy, że są bardzo trudne, nie ma tam nic więcej, to ja nie mogę takim standardom po prostu ufać. To, co udało mi się, to, co udało nam się wszystkim uzyskać w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, to jest taki, bym powiedział, bardzo wysoki poziom transparencji, czyli my jesteśmy w stanie naprawdę uwierzyć, że te algorytmy, które teraz są proponowane, że one naprawdę są bardzo dobre, bo bardzo dobre publikacje naukowe za tym stoją i wskazują, że nie widać tutaj żadnych oczywistych ścieżek, które pozwoliłyby jakby przełamać to bezpieczeństwo. Czyli na przykład załóżmy, że szukałbym jakiegoś nowego narzędzia do szyfrowania, że na przykład wybierał algorytm, metodę szyfrowania wiadomości przesłanych w firmie, to miałaby być bezpieczna postkwantowo, jak i nawet rekwantowo, nazwijmy to, no to powinienem przynajmniej sprawdzić, czy te metody, czy te algorytmy matematyczne, na których ta metoda się opiera, czy są popularne w jakimś Tak, sensie. Nie? Czy na tak. przykład, jeżeli wpiszę te nazwy tych algorytmów w Google, czy się pojawi dużo wyników wyszukiwania, jeżeli na przykład wpiszę w Google Scholar, czy wyskoczy mi dużo paperów związanych z tym algorytmem, no bo to będzie to oznaczało, bo to będzie oznaczało, że szerokie grono ludzi na to spojrzało. Tak, I tylko tutaj jeżeli nie też trzeba. znajdę jakichś dowodów na to, że ten algorytm ma jakieś wady, no to mogę założyć, że jest konsensus, że ten algorytm jest bezpieczny i nie ma backdoorów. No bo jak rozumiem, z zewnątrz, póki nie wiemy, co się działo w głowie grupy, która tworzyła ten algorytm, no to nie jesteśmy w stanie rozróżnić backdoora od słabości algorytmu, której twórcy nie przewidzieli. Dokładnie. Tylko tutaj też trzeba pamiętać, że wybór, czy powiedzmy wybór algorytmu, nawet jeżeli zobaczymy, że on
opiera się o popularne problemy matematyczne, to czasami te subtelności związane z jego złamaniem mogą opierać się na pewnym niekanonicznym użyciu tego podstawowego problemu matematycznego. Nie każdy z tych problemów matematycznych, które wspomniałem, na przykład problem krótkiego wektora czy faktoryzacji, jest równie trudny dla wszystkich przykładów. Są przykłady, gdzie to może być trochę łatwiejsze i też musimy jakby sprawdzić na każdym poziomie, że jakby wszystkie elementy typu wybór losowych bitów do generowania pewnych ziaren i tak dalej, że tutaj jakby wszystkie aspekty tego podręcznika, tego kanonu bezpieczeństwa są spełnione. W praktyce to oznacza tyle, że ufamy tym standardom bezpieczeństwa kryptograficznego, które są w pewnym sensie certyfikowane przez duże, niezależne agencje, które są, że tak powiem, wspierane przez ogólnie uznane autorytety w dziedzinie kryptografii, które cały czas pracują w zasadzie na to, żeby testować. No, oczywiście można być troszkę paranoicznym i nie wiem, spekulować, czy pomiędzy kryptologami na świecie jest jakaś zmowa milczenia i pewne rzeczy nie są ujawniane. No ale oczywiście, jeżeli oderwiemy się od tego typu teorii spiskowych, no to otwarta nauka nam mówi, że pewne rzeczy są aktualnie bezpieczne i temu możemy ufać. I tak jak powiedziałeś, jeżeli wykorzystamy rzeczywiście te elementy układanki, które zostały przetestowane, praktycznie przewrócone na nicę i sprawdzone od każdej możliwej strony, to możemy temu rzeczywiście zaufać. I to też jest ważne, że kryptografia docelowo ona nie musi się szybko zmieniać. Ważne jest to, żeby się nie, w pewnym sensie, żeby nie udało się może odkryć jakichś metod łamania, albo jeszcze lepiej, to myślę, żeby było zdecydowanie bardziej optymistyczne, gdybyśmy udowodnili, że pewnych metod łamania po prostu przeprowadzić się nie da, chociaż to jest w praktyce bardzo trudne do realizacji. A czy to właśnie była też ta kwestia potencjalnego spisku, że był jakiś popularny algorytm, który miał jakiegoś backdoora, no to chyba taki spisek byłoby trudno utrzymać i to nawet niekoniecznie zakładając jakiegoś sygnalistę wśród tej grupy, który by się wyłamał i to ujawnił, tylko z tej perspektywy, że poza tą grupą gdzieś na świecie najprawdopodobniej też byliby specjaliści z odpowiednimi kompetencjami, żeby te backdoory czy słabości odnaleźć. Znaczy, ja bym powiedział, że tutaj jest troszeczkę inne zjawisko, to znaczy, jeżeli mamy algorytm oparty na dobrze postawionym problemie matematycznym, to wbudowanie backdoora w taki algorytm jest równie trudne jak złamanie tego problemu. Czyli osoba, która wbudowuje ten backdoor, musiałaby coś wymyślić fundamentalnie nowego, żeby ten backdoor perfekcyjnie ukryć. No i tu w tym momencie dochodzimy dokładnie do naszego podstawowego postulatu, że my wierzymy, że te problemy matematyczne nie dają się przełamać żadną prostą konwencją, więc w pewnym sensie właśnie te algorytmy są dobre, ponieważ one jakby też w pewnym sensie nam gwarantują, że nikt nie może w nie wbudować backdoora. Wbudowanie backdoora jest w zasadzie równoważne z rozwiązaniem tego problemu matematycznego. Czyli jeżeli wierzymy, że tych problemów się złamać nie da, no to nikt nie potrafi wbudować. Tu może jako taki przykład warto podać sytuację taką dosyć prostą, życiową, że powiedzmy, jeżeli weźmiemy talerz i go rzucimy i on nam się zbije, no to on się rozpadnie na setki, na tysiące kawałków. I teraz próba odtworzenia tego talerza, jakby z powrotem złożenia go w całość, czyli odwrócenia tej strzałki entropii, jest ekstremalnie trudna. I taka standardowa fizyka, w którą staramy się wierzyć, mówi nam tyle, że generalnie sytuacje, gdzie talerz nagle sam się nam z powrotem składa, co czasami byśmy chcieli, żeby miało miejsce, raczej się nie zdarzają. I to samo jest właśnie mamy do czynienia w kryptografii, że takie działania konspiracyjne, ukrywające pewne elementy algorytmu, żeby on działał w jakiś złośliwy sposób, są w zasadzie równie trudne jak rozwiązanie tych ogólnych problemów, z którymi się te algorytmy zmagają. Czyli reasumując, rozumiem, że jesteśmy bezpieczni i zarówno
w zakresie bezpieczeństwa przed jakimiś spiskami grup interesów, jak i z perspektywy rychłego pojawienia się komputerów kwantowych. Nawet gdyby takie się pojawiły, czy tam komputerów kwantowych o odpowiednio dużych możliwościach obliczeniowych, bo nawet jakby takie się pojawiły, no to już mamy odpowiednie metody, jak zabezpieczać nasze informacje przed złamaniem z ich wykorzystaniem. I może tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Bartoszu, dziękuję Ci za podzielenie się ze mną i naszymi słuchaczami swoją wiedzą. Dziękuję, Krzysztofie. Dziękuję bardzo Państwu też za wysłuchanie. Też dzięki wszystkim, którzy wysłuchali. Cześć. Cześć. Kanał Past, Present and Future. Jeżeli podobało Ci się nagranie, prosimy o łapki w górę i subskrypcję. Pozdrawiam.